Po oglądnięciu Naruto na temat Kakuzu zostaje nam przekonanie, że był on postacią z ciekawą mechaniką nieśmiertelności oraz bardzo mroczną przeszłością. Postacią z Akatsuki, dla której liczyły się tylko pieniądze. Ale czy zdajecie sobie sprawę, jak dużo historii kryje się za tą postacią, skąd wzięły się jego umiejętności i przekonania, gdzie nabył tą swoją bezwzględność i ten mroczny charakter? Ja też nie zdawałem sobie sprawy, jak dużo jest powiedziane o tej postaci oraz jak dużo o niej wiemy, ani też jak ciekawe jest jej uniwersum, ale gdy doedukowałem się w tym temacie, mogę wam teraz śmiało przedstawić, jak wyglądała prawdziwa historia ninży ukrytej wioski wodospadu. Historia Kakuzu zaczyna się właśnie tam. Kakuzu zostaje wyznaczony do zabicia Hashiramy. Ale jak to się w ogóle stało, że dostał on tak trudną misję? Kakuzu, kiedy był jeszcze ninją w wiosce wodospadu, był tam jednym z lepszych bądź elitarnych ninja i dlatego właśnie został on wysłany na tak trudną misję, jak zabicie pierwszego Hokage. Misja oczywiście skończyła się niepowodzeniem, gdyż nie było żadnych szans, żeby dobry, nawet elitarny ninja z jakiejś pomniejszej wioski był w stanie stawić czoła na równych warunkach, w równej walce osobie, którą nazywają Bogiem Shinobi. Część osób twierdzi, że między Hashiramą i Kakuzu nawiązała się ciekawa walka, która jest warta omówienia i rozważenia. Ja widziałem wątek, który próbował to nawet zrobić, ale zgadzam się z odpowiedziami na tą myśl, że nie byłaby to długa, ciekawa batalia, bo Hashirama jest po prostu zbyt silny, w dodatku na Kakuzu, który jeszcze nie miał nawet swojej zakazanej techniki, czyli głównej umiejętności. W databooku jest jeszcze napisane, że pierwszy Hokage pozostawił Kakuzu na skraju śmierci i ledwo on uszedł z życiem, oraz że nie było to dla Kage zbyt trudnym zadaniem, no bo w tamtym momencie Kakuzu był po prostu za słaby, okrotne wartości. W dodatku Hashirama w walce z nim nie użył pewnie nawet 50% siły. Możemy to śmiało założyć wedle słów, które chyba wypowiedział Madara, ale mogę gadać kompletne głupoty. W każdym razie słowa te brzmią tak. Jaki dorosły walczy z pełnią siły przeciwko dziecku? No jest w nich 100% racji. Tym bardziej, że Hashirama przez całe swoje życie używał maksymalnej siły w sumie tylko w walce z Madarą. Nie zdarzały mu się też inne sytuacje, w których używałby on chociażby posągu 1000 pięści. Więc jeśli chodzi o jego starcie z Hashiramą, mówię oczywiście o Kakuzu, była to raczej walka szybka, którą Kakuzu przetrwał raczej cudem, aniżeli tym, że walczył z Hashiramą na równym poziomie, bo dla Hashiramy mogła być to co najwyżej rozgrzewka. Udało mi się też wyczytać parę opinii, że Kakuzu podczas walki z Hashiramą przeżył dlatego, że zaczął uciekać, ale dosyć szybko je rozmyję, bo Kakuzu nie miał osobowości i przekonań, które pozwoliłyby mu uciec, nawet jeśli przeciwnikiem był Bóg Shinobi. Był on po prostu straszliwie honorowy i miał taką postawę, że nie ma szans, że on by zwiewał z pola walki. Może to właśnie za taką postawę Hashirama zdecydował się go oszczędzić, chociaż stawiałbym bardziej, że to przez jego dobre, miękkie serce, mówię o Hashiramie, aniżeli odwagę Kakuzu, którą mógłby się on wykazać, bo Hashirama raczej nie oszczędzał przeciwników z uwagi na to, że wykazali się oni odwagą, tylko raczej z uwagi na to, że miał on miękkie serce i dużo wiary w dobroć i pokój. Po przegranej walce z Hashiramą stała się sytuacja, która wydaje mi się z całej historii Kakuzu odcisnęła na nim największe piętno i przy okazji określiła jego przyszłą drogę, przyszłe główne umiejętności i w ogóle cała jego historia tak naprawdę opiera się na tej jednej sytuacji. Kakuzu po powrocie do wioski, pomimo niebezpieczeństwa, na jakie został narażony i trudności misji, którą miał do wykonania, bo zlecono mu przecież zabicie najsilniejszego wtedy ninży, spotkał się z nienawiścią ze strony całej wioski. Obwiniano go za porażkę i karano za to, że wrócił nie wypełniając misji. Trafił on wtedy prawdopodobnie do więzienia, a tam rosła w nim nienawiść i poczucie niesprawiedliwości, bo cała wioska dosłownie go szkalowała, życzyła mu jak najgorzej i była na niego niesamowicie wściekła, łącznie z mieszkańcami czy starszyzną. Więc nie ma się co dziwić Kakuzu, że zaczął czuć nienawiść do całej wioski, bo gdy ktoś zostanie tak potraktowany, kiedy oddaje się wiosce, jest dla niej lojalny i idzie wypełnić misję, która tak naprawdę jest nie do wypełnienia, wraca jeszcze z niej żywy i spotyka się z takim traktowaniem i takim odbiorem tego, co zrobił, to te emocje są jak najbardziej zrozumiałe. To brutalne traktowanie miało się szybko zemścić, w szczególności na starszyźnie wioski, bo Kakuzu, uciekając z więzienia i opuszczając wioskę, zamordował całą starszyznę wodospadu, wyrwał i zabrał ze sobą ich serca oraz wziął zwoje zawierające najcenniejsze zakazane techniki tej wioski. Jedną z nich było John
Jong-gu, które stało się jego najsłynniejszą techniką i było ono używane przez niego do końca jego życia. Od tego momentu Kakuzu przetransformował swoje ciało w coś podobnego do lalki, która jest zszyta z czarnych nici. Był on w stanie manipulować nićmi na wiele sposobów, między innymi zszywał do siebie części ciała, ale też doczepiał je do siebie lub kogoś. No i były w tym całkiem niezłe, bo pokazuje to między innymi, gdy doszywa głowę Hidanowi podczas walki z Ashurą. Wydaje się wtedy jednak, że umiejętność ta ma jakieś limity, bo gdy po doszyciu głowy Hidana ostrzega go on, żeby nie ruszał się zbyt mocno i nie ruszał zbyt mocno tą głową, można wywnioskować, że to szycie tej głowy nie było zbyt trwałe, ale możliwe, że jest to po prostu przyszywanie czyjejś części ciała i działa to wtedy dużo gorzej, chociaż mam pewną teorię, którą się podzielę w późniejszej części, jak będziemy omawiać inne jego doszycia części ciała. Oczywiście najistotniejszą umiejętnością, jaką daje to jutsu, jest nieśmiertelność. Kakuzu dzięki tej umiejętności może przeszczepiać sobie organy innych ninja. Jeśli chodzi o starzenie się, może on sobie wymieniać na przykład płuca, wątrobę i tak dalej, co zapewnia pełną nieśmiertelność biologiczną, o ile znajdą się dawcy. A jeśli chodzi o walkę, Kakuzu używa tego jutsu do tego, aby wszczepić sobie 4 serca, które trzeba zniszczyć, aby go pokonać, więc widzicie już teraz, że nie jest to do końca taka pełna nieśmiertelność, jaką choćby miał Hidan. Kakuzu oczywiście miał też wszczepione serce swoje, normalne, a 4 miał na plecach, więc żeby go zabić, doprecyzowując, trzeba zniszczyć 5 serc, 4 te, które są wszczepione w jego plecy i jedno jego, które jest na miejscu jego serca. Ale przyjacielu, zobacz, nie masz jeszcze suba na tym kanale, a to bardzo źle, bo dobijamy 1000 subskrypcji, więc z tego miejsca proszę cię, zostaw suba, nie przeszkadzam, miłego oglądania. Jeśli chodzi o te 4, które były używane do walki, były one wszczepione w jego plecy i mogły one opuszczać jego ciało, tworząc osobne twory zdolne do walki. Dzięki tym sercom był on w stanie używać wielu natur czakry, gdyż każde było odpowiedzialne za inną naturę. Podczas walki z Kakashim i drużyną Shikamaru ma on wszczepione maski odpowiedzialne za styl wody, ognia, błyskawicy oraz wiatru i używa tych stylów korzystając z masek, które to przybierają kształty potworów i dzięki temu mogą walczyć i być traktowane jako osobna jednostka na polu walki. Dodam jeszcze, że jego własnym stylem była ziemia, której oczywiście również używał. Skoro wiemy już, jak pokrótce działało Jong-gu oraz jak Kakuzu wszedł w jego posiadanie, przejdźmy dalej do jego działalności jako bandyta czy łowca nagród. Zacznijmy od tego, że przez jego nieśmiertelność biologiczną przeżył on wiele pokoleń shinobi, chociaż jak na to, ile przeżył, mógłby mieć trochę bogatszą historię i bardziej rozbudowaną. Ale przez to, że kradł on serca innym shinobi przez aż 91 lat, to zachował się w doskonałej sprawności, co jak na warunki świata Naruto jest dużym osiągnięciem, bo dla przykładu stary dziad Hiruzen, kiedy umiera, ma 68 lat, co oznacza, że Kakuzu był od niego o 23 lata starszy. A przecież dobrze wiecie, jak Hiruzen wyglądał na koniec swojego życia, jak bardzo się zestarzał i jak to wpłynęło na jego zdolności walki, limity czakry. Sprawność Kakuzu w tym wieku powinna budzić szacunek, tym bardziej, że była dużo wyższa niż 23 lata młodszego Hiruzena. No i oczywiście ten stan rzeczy jest utrzymywany przez to, że regeneruje się on używając swojej zakazanej techniki. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co robił po ucieczce z wioski. No, zajmował się wtedy głównie tym, czym przez większość Shippudena żyje, czyli zbieranie nagród za zabójstwa i sprzedawanie tych ciał na czarnym rynku. W dodatku kolekcjonował on serca silnych shinobi, czym przedłużał swoją długość życia oraz ulepszał dostępny arsenał technik. Z wypowiedzi Kakuzu można wnioskować, że spotkał on też w tym czasie Kinkaku i Ginkaku oraz był świadkiem przemiany jednego z nich w ogoniastą bestię. Późniejsza historia jest już troszkę nam bliższa, bo Kakuzu zostaje w pewnym momencie zaatakowany przez Paina podczas tego, jak Pain chce go zrekrutować do Akatsuki. Kakuzu ze względu na swój indywidualny charakter nie zgadza się na dołączenie charytatywnie do jakiejś organizacji. Dochodzi oczywiście do walki, no i po porażce z użytkownikiem Rinegana Kakuzu zgadza się na dołączenie w szeregi Akatsuki. W początkowej fazie rozwoju organizacji miał on 4 partnerów. Wszyscy oczywiście zostali przez niego zabici ze względu na jego wybuchowy temperament. Gdy denerwował się na partnera, często po prostu zabijał go on od razu i używał jego serca do swojej techniki. Dopiero gdy Akatsuki udało się zrekrutować Hidana, który ze względu na swoją wiarę był nieśmiertelny, co oznaczało, że nadaje się idealnie do bycia partnerem z Kakuzu. Bo właśnie od tego momentu Kakuzu przestał tracić partnerów z uwagi po prostu, że obaj mieli umiejętności zapewniające nieśmiertelność. Warto zaznaczyć też, że Hidan również nie mógł zabić
zabić Kakuzu z uwagi na jego umiejętność, ponieważ działa ona tylko na jedno z jego serc. Oczywiście teraz ktoś mi powie, że mógł go zabić, bo Kakuzu miał 4 serca, czy tam 5 i mógł po prostu 5 razy użyć tę umiejętność Hidan na przeciwniku i wtedy... Ale będzie to bardzo trudne, po prostu w przypływie złości i w przypływie emocji panowie nie są w stanie się nawzajem zabić w przeciągu powiedzmy tych 10-15 minut i właśnie dlatego tworzą może niekoniecznie idealną parę lub idealnie dobraną umiejętnościami, ale dobraną w takim względzie, że nie zabijali siebie nawzajem, po prostu. Kakuzu miał też bardzo dużo ciekawych umiejętności. Był dosyć szybki i silny, co pokazał w walce przeciwko Kakashiemu. Używał on tam niezłego taijutsu oraz jest w stanie nadążyć za Kakashim, który używa Sharingana, więc naprawdę nie ma się czego wstydzić. Nie ma on też niskiego limitu czakry, na co nie wskazuje wiek, ale możliwość modyfikowania własnego ciała na pewno odegrała w tym aspekcie dużą rolę. Podsumowując, jego bazowe umiejętności są na wysokim poziomie. No, może nie ma on niesamowicie jednej rozwiniętej super techniki, jak na przykład Rock Lee Taijutsu. Bardziej chodzi mi o to, że nie ma takiej super rozwiniętej, bazowej statystyki, jak właśnie Rock Lee Taijutsu, ale powinno być to logiczne, skoro nie skupiają się na tym jego ataki i umiejętności. A jego główną umiejętnością jest oczywiście Jong-gu, o którym opowiadałem na początku materiału. Niestety w polskich tłumaczeniach nie doczekała się ona swojej jakby osobnej nazwy. Google tłumaczy to jako strach ziemi i złości. W każdym razie technika ta jest niesamowicie silna. Kakuzu może używać jej do oddzielenia swoich części ciała przy jednoczesnym atakowaniu za ich pomocą. Ponadto potrafi naprawiać też inne organizmy. Wcześniej wspominałem o głowie Hidana, ale doczepił on także oba ramiona Deidary i nie było zbytnich problemów z ich wytrzymałością, jak w przypadku głowy Hidana. Domyślam się więc, że do osiągnięcia pełnej wytrzymałości więzy te potrzebują, załóżmy, trochę czasu. Umiejętność ta dawała mu też ogromne możliwości dostosowania się pod każdą sytuację w walce. Dzięki temu mógł dobrze adaptować się do każdych warunków pola walki. Dzięki tej umiejętności radził sobie też nieźle na średnio dalekim dystansie, gdyż mógł atakować lub bronić się z wyprzedzeniem o taką odległość, jaką pozwalała mu technika nici. Nie wiem, ile to dokładnie było metrów, ale na pewno było to całkiem sporo i pozwalało walczyć również z przeciwnikami, którzy ataki wyprowadzali z dalekiego zasięgu, co w świecie Naruto jest po prostu przydatne, bo nie wszyscy mogą walczyć na średnio daleki dystans albo dostosowywać swoje ataki na różne dystanse, nie mają po prostu takich jutsu. Tak jak mówiłem z poprzedniej części, wiecie już jak działało Jong-gu, więc nie będę go znowu od nowa opisywał, ale nie wspomniałem o tym, że gdy dodatkowe serca opuściły plecy Kakuzu, a on jakimś cudem umarłby, czyli to jego oryginalne serce zostałoby rozwalone, to tamte serca, które się odłączyły z pleców, któreś z nich poświęcało się i wracało w miejsce oryginalnego serca Kakuzu, aby mógł dalej żyć. Kakuzu był też w stanie wzmacniać swoje kończyny i ataki za pomocą stylu ziemi. Utwardzał on wtedy całą swoją dłoń, rękę lub inną część ciała i wyprowadzał on nią silny atak, który zadawał większe obrażenia. Wiecie już jak działały jego maski oraz nieśmiertelność, ja dorzucę jeszcze, że mogły one ze sobą łączyć style, jak na przykład maska ognia i wiatru, które atakując razem wzmacniały się i tworzyły atak niemal nie do zatrzymania. Oczywiście w myśl zasady, że wiatr wzmacnia ogień podczas spalania. Przykład takiego użycia jest też w walce Sasuke z Danzo, gdy Sasuke używa stylu ognia, którym kontruje Baku, czyli przyzwanie Danzo, które używało stylu wiatru. Kakuzu był też bardzo inteligentny i doświadczony, co w walce dawało mu ogromną przewagę. 94 lata doświadczenia jako ninja nie idzie na marne i odzwierciedla się w podejmowanych przez niego decyzjach oraz atakach lub technikach obrony. Kakuzu bardzo szybko myśli i odczytuje ruchy przeciwnika. Pokazuje to na przykład, gdy zauważył, że Shikamaru obmyśla plan na skontrowanie techniki Hidana i zwyczajnie kupuje sobie czas, aby sprawnie ich pokonać. Szybko zerkając na jego osobowość, można łatwo stwierdzić, że był on indywidualistą. Co już mówiłem, uwielbiał pieniądze i zysk, który zdobywał jako łowca głów i nagród. Nie interesowały go rzeczy, z których nie mógł zarobić lub zyskać czegokolwiek. Okazywał on szacunek silnym przeciwnikom, jak na przykład Kakashi czy Shikamaru. Ocenił nawet wartość tego drugiego i stwierdził, że będzie on dużo warty jako nagroda w przyszłości. Pomimo jego wybuchowego temperamentu nie był on osobą, która wdawała się w walkę bez wcześniejszego planu. Nie wchodził też w walki niepotrzebnie, tak jak to na przykład robił Hidan, że bił
biegł do przodu i od razu wchodził w walkę bez zastanowienia się. Mimo jego temperamentu i tak jak mówiłem, no, zabił on 4 swoich wcześniejszych partnerów, w walce Kakuzu zawsze pokazywał opanowanie. Jako ciekawostkę, pomimo tego, że był on nieśmiertelny i miał powiedzmy pewien rodzaj nieśmiertelności, uważał on, że coś takiego jak nieśmiertelność nie istnieje. Tak, Kakuzu, który miał te 94 lata i takie doświadczenie, uważał, że nieśmiertelność nie istnieje i nie da się jej po prostu prawdziwie wykreować. Zawsze jest jakiś sposób, żeby kogoś zabić. Myślę, że to doświadczenie jako łowca głów i ciągłe mordowanie ludzi też przyczyniło się do tego, że tak myślał. Jak wiemy, jego osobowość została głównie wykreowana przez wioskę, która po powrocie z misji zabicia Hashiramy nie przyjęła go dobrze i myślę, że to jest bardzo małe określenie. Kakuzu szczerze nienawidził wioski, natomiast jego zamiłowanie do pieniędzy opierało się na przekonaniu, że pieniądze są warte tyle samo dla każdego. Dlatego też nie kolekcjonował on na przykład drogich rzeczy, gdyż mogą mieć one dla różnych ludzi różną wartość. Tak na przykład są takie rzeczy, które są dla nas warte sentymentalnie, które pochodzą na przykład z naszego rodu albo z jakiejś rodziny i są one dla nas warte więcej niż dla kogoś, kto historii tych rzeczy nie zna albo się nie interesuje historią jakiejś danej rzeczy. Pieniądze są warte dla każdego tyle samo, bo $1 to dla każdego $1. Dlatego Kakuzu był tak zafiksowany, ale był tak zafiksowany na tle czystych pieniędzy. No i skoro mamy wyjaśnioną już jego miłość do pieniędzy, to możemy teraz śmiało przejść do jego charakteru. Postać ta jest niesamowicie ciekawa i uważam, że jest on jednym z najlepiej napisanych antagonistów w Naruto, w szczególności jeśli chodzi o vibe, jaki od Kakuzu bije. Haha, czajcie, bo serce i bije i... Z drugiej strony jest to też jedna z najbardziej zmarnowanych postaci w całej serii i bardzo szkoda, że po prostu został tak zmarnowany. Zacznijmy na początek od wymienionego już przeze mnie klimatu, który przy Kakuzu jest bardzo dobrze wykreowany. Po prostu w Kakuzu jest coś, czego cząstkę powinien mieć każdy złoczyńca. Wśród tych wszystkich kolorowych, ładnych i szczupłych postaci, które mają jakieś efektowne jutsu, fajne zdolności, ten cały taki blask, Kakuzu jest po prostu sobą i to jest moim zdaniem wręcz satysfakcjonujące. Zobaczyć wysokiego, masywnego gościa, który jest kompletnie hardkorowy, bez serca, bez emocji. Liczą się tak naprawdę dla niego tylko liczby i pieniądze. Kakuzu to po prostu prawdziwy badass i gangster, którego potrzebowała seria. No i jeśli już o tym mówimy, to tutaj od razu rodzi się pytanie, czy Kakuzu można nazwać potworem, bo jego brutalność stoi na bardzo wysokim poziomie, ale zastanawiając się nad tym, trzeba według mnie przejść przez kilka punktów. Po pierwsze, Kakuzu jest realnie przerażający i to faktycznie dobrze napisana, przerażająca postać. Nie widzimy u niego żadnych emocjonalnych rozklejek ani momentów słabości. Oczywiście z jego historii wiemy, że takie momenty istniały, ale to były własne doświadczenia, które właśnie doprowadziły do tego, że Kakuzu stał się tak wypruty z emocji i tak przerażający. Dzięki temu jest to jedna z najbardziej budzących grozę postaci w Akatsuki. Myślę, że można go również porównać do Paina, który w stosunku do Kakuzu, jeśli nazwiemy Kakuzu potworem, Pain stawia wrażenie takiego bardziej zombie, przez to, że głównie korzysta z ludzkich ciał, ale nawet jeśli Paina nazwiemy zombie, to Kakuzu jako potwór, jako ta zła postać stoi tutaj bardzo wysoko. Konkurować z nim na przykład może jeszcze Orochimaru i to jest według mnie bardzo trafne porównanie, bo Orochimaru jest także skrajnie potworną postacią. Z uwagi na przykład na to, że eksperymentował na dzieciach albo poświęcał setki niewinnych ludzi tylko po to, by zobaczyć jak Sasuke poradzi sobie w walce z tyloma przeciwnikami naraz, a jest to zdecydowanie potworne. Ale jeśli już o tym rozmawiamy, to nie zapomnijmy o tym, że Kakuzu nie ustępuje Orochimaru. Zabija ludzi, wyrywa im serca i czerpie z tego autentyczną przyjemność oraz satysfakcję. No, widać to chociażby po tym, jak zostaje wskrzeszony, mimo że już umarł i funkcjonuje jako martwy ninja przywołany przez Edo Tensei, nadal potrafi czerpać radość z wyrywania ludziom z serc. Myślę, że w tym miejscu można spokojnie wejść w dyskusję o naturze zła Kakuzu, bo czytałem też, że Kakuzu jest zły w bardzo czystej tego słowa znaczeniu formie, ponieważ zabija ludzi głównie dla pieniędzy i nie odczuwa przy tym żadnej skruchy ani poczucia winy. Co więcej, nie ma żadnego wyższego celu. Inne postacie w Naruto zazwyczaj jakiś cel posiadają. Kakuzu zabija wyłącznie dla zysku i dba tylko o siebie. A nawet wtedy, gdy pieniądze przestają mieć znaczenie, dalej cieszy się z samego zabijania, bo może się zwyczajnie cieszyć z pozyskiwania serc, co po prostu też daje mu korzyści. No i dlatego właśnie Kakuzu jest bardzo mocnym kandydatem do miana postaci naprawdę szczerze złej. Gdy myślimy o złu w Naruto, najczęściej jednak przychodzą nam na myśl takie postacie jak na przykład Madara, Orochimaru, no
czy właśnie Kakuzu, ale między nimi a dzisiejszym głównym bohaterem jest jedna kluczowa różnica, która właśnie wydaje się być najważniejszym kryterium oceny tego zła i jest to cel, o którym wspomniałem wcześniej, a w tym przypadku raczej jego brak, bo nie powinniśmy moim zdaniem oceniać wielkości zła wyłącznie przez liczbę zabitych ofiar. To, że ktoś zamordował bardzo dużo osób, nie oznacza automatycznie, że jest bardziej zły niż Kakuzu. W serii mamy też złe postacie, takie jak Madara, Obito, Nagato, Orochimaru czy na przykład Danzo, którzy jakkolwiek wypaczeni by nie byli, posiadali jakieś ideologie oraz uzasadnienie swoich działań. Była to na przykład wizja świata albo próba naprawy rzeczywistości. Kakuzu natomiast nie szuka żadnego usprawiedliwienia. Jest tylko pieniądz, przetrwanie dzięki wyrywaniom serc i przyjemność płynąca z mordowania. Ale żebyście dokładnie zrozumieli to, co mam na myśli, to może wytłumaczę to na przykładzie. No i na przykład mamy Orochimaru. Postać, która, tak jak było wspominane, momentami wydaje się nawet bardziej zła niż Kakuzu, a jednak przed końcem wojny próbuje się on w pewien sposób odkupić i realnie zyskuje w naszych oczach, a nawet jeśli nie zyskuje, to dzięki niemu zostają przywróceni do życia Hokage, którzy później dołączają do walki i to dzięki niemu Sasuke wraca na pole bitwy i ostatecznie bierze udział w starciu z Kaguyą. Te postacie w wojnie są absolutnie kluczowe i bez nich historia wyglądałaby zdecydowanie inaczej. Ale podobnie jest również z Madarą i Obito. Obaj dążyli do wiecznego Tsukuyomi, które w praktyce było dla świata katastrofą, ale po zobaczeniu wojen, nienawiści, cierpienia mieli za tym jakąś dobrą intencję, no bo przecież chcieli zakończyć te wszystkie wojny raz na zawsze. Wszystkie potworności, których się dopuścili, były w ich mniemaniu drogą do tego celu. To samo dotyczy na przykład Nagato. Jego celem był pokój, nawet jeśli realizowany w skrajny sposób. Ostatecznie poświęca on własne życie dla Naruto, co również stanowi pewną formę odkupienia. Nawet Danzo, powszechnie uznawany za jedną z najbardziej nielubianych i złych postaci, zostaje na końcu bardzo wyraźnie pokazany jako ktoś, kto według własnego przekonania chciał dobra dla Konochy i chciał chronić wioskę i również Hiruzena cały czas pamiętał o tym, że kiedyś o nią dbali razem. Jego metody chociaż były brutalne i moralnie wątpliwe, ale ten cel w jego oczach pozostawał słuszny i trudno tego nie zauważyć. To właśnie odróżnia Kakuzu od większości antagonistów w Naruto lub tych po prostu złych postaci. Na końcu ich historii zawsze pojawia się element odkupienia albo przynajmniej jasne pokazanie motywacji. Zawsze widać, że robią to wszystko w imię jakiegoś celu. Nawet jeśli ten cel jest pozornie dobry, dopiero to, co nazywamy drogą do niego, jest tą rzeczą, którą uznajemy za złą. Kakuzu na tle tych wszystkich postaci wypada zupełnie inaczej. Bo przecież Kakuzu cały czas mówi wyłącznie o pieniądzach, dosłownie na każdym kroku. Poruszałem ten temat już wcześniej, także w pierwszej części filmu, ale prawda jest taka, że Kakuzu cały czas gada o kasie. I świetnie to widać chociażby właśnie w scenach z Shikamaru, kiedy Kakuzu mówi, że Shikamaru będzie w przyszłości dużo wart. Więc nawet w swoich przeciwnikach widzi on potencjalne nagrody pieniężne. Patrzy on też na ludzi wyłącznie jak na przyszły zysk. Jak coś, co można sprzedać, zresztą ciała tych ludzi Kakuzu często właśnie sprzedaje. No i jeśli chodzi o przyjemność z mordowania, to nie przestaje on tego robić nawet po skrzeszeniu, gdy zostaje właśnie przywołany przez Edo Tensei i atakują go Izumo oraz Kotetsu, pytają go, czy ich pamięta, a Kakuzu odpowiada, że pamięta tylko tych, którzy mieli na sobie wysokie nagrody, bo tylko oni byli dla niego warci zapamiętania. To jest wręcz podręcznikowy przykład konsekwentnie poprowadzonej postaci, to jest piękno tej postaci. Ta cała konsekwencja jest tutaj właśnie kluczowa. Kakuzu chce pieniędzy do samego końca, jest zły do samego końca i cały czas myśli o pieniądzach nawet po śmierci, nawet po wskrzeszeniu. Nie ma momentu refleksji, ani próby odkupienia, nie ma też żadnej zmiany. Jednocześnie, żeby ciągle nie mówić o pieniądzach, dostajemy też sceny pokazujące to czyste zło Kakuzu. Momenty, w których czerpie on autentyczną przyjemność z wyrywania serc i widać to głównie po wskrzeszeniu, bo nie jest to wtedy tylko chęć przetrwania czy zdobycia pieniędzy, bo po co martwemu wskrzeszonemu Kakuzu pieniądze, chociaż mogłyby się w jakiś tam sposób przydać i dalej mógłby być on zafiksowany na tym, żeby je zdobywać, to nie są mu te serca potrzebne do przetrwania, a widać, że ich wyrywanie to coś, co sprawia mu pełną satysfakcję. I to właśnie wszystko sprawia, że ja uważam, że jest to naprawdę dobrze poprowadzona postać, choć przerażająco to dość spójnie do samego końca, bo o tym jeszcze zaraz powiemy i za to Kishimoto zasługuje na duży szacunek. W historii Kakuzu można też dostrzec bardzo ciekawe podobieństwo i to do historii
uwaga, Sakumo Hatake, czyli ojca Kakashiego. Na pierwszy rzut oka może wam się wydawać, że gadam absolutne głupoty i może się to wydawać dla was po prostu zaskakujące, ale gdy spojrzy się na to uważniej, te analogie są naprawdę wyraźne. Kakuzu zostaje wysłany na misję, która z góry nie miała realnych szans powodzenia. Misja kończy się niepowodzeniem, Kakuzu wraca do wioski i zamiast zrozumienia spotyka się z obwinianiem go za niepowodzenie. Społeczność wioski zrzuca na niego całą winę i psychicznie jest to dla niego nie do wytrzymania. To doświadczenie całkowicie kształtuje jego historię. Jest to przełomowy moment i po tym wszystkim zaczyna on zabijać ludzi w wiosce, ucieka, uczy się nowych technik i ostatecznie zostaje tym Kakuzu, którego znamy. Zimnym, wyrachowanym, skupionym wyłącznie na zyskach i pieniądzach. Emocje przestały już wtedy dla niego istnieć. Ja to tylko przypominam, bo to dokładnie już wiecie z pierwszej części. I porównajmy sobie do tego historię Sakumo Hatake. No, wygląda ona niemal identycznie. On również zostanie wysłany na misję, podczas której podejmuje tą złą decyzję, bo wybiera ratowanie towarzyszy zamiast wypełnienia misji. Po powrocie do wioski zostaje za to znienawidzony, tak samo jak Kakuzu, co bardziej okrutne. Nawet ci przyjaciele, których uratował, odwracają się od niego i dokładnie tak jak w przypadku naszego dzisiejszego głównego bohatera, presja psychiczna okazuje się nie do przeskoczenia. Różnica w tej historii pojawia się dopiero na końcu. Kakuzu wybiera gniew, przemoc i ucieka w całkowite odrzucenie emocji. Sakumo natomiast nie staje się zły i po prostu popełnia samobójstwo. Ale początek tego przełomowego momentu jest niemal ten sam. Złamana psychika przez niesprawiedliwy osąd ludzi z własnej wioski. No, trudno nie zauważyć tych podobieństw. Porównanie tych dwóch historii staje się jeszcze ciekawsze, jeśli zauważymy, że to są tak naprawdę osobne i różne reakcje na ten sam problem. I swoją drogą to byłoby naprawdę interesujące, co by się stało, gdyby Sakumo Hatake poszedł drogą Kakuzu i jakby wtedy wyglądała historia Kakashiego. Gdyby zamiast się załamać, zwróciłby się przeciwko wiosce, która go tak zniszczyła, ale może to materiał na osobny odcinek. Niemniej pokazuje to jednak, jak cienka jest granica między największym złem z Akatsuki, a bohaterem wioski Liścia. No i wiem, że jest to dość nieoczywiste nawiązanie i podobieństwo między tymi historiami wcześniej mi na przykład w ogóle nie przychodziło do głowy. Dopiero gdy zacząłem czytać o Kakuzu dokładniej, to porównanie z historią Sakumo zaczęło się stawiać trafne i faktycznie musicie się ze mną zgodzić, że te dwie historie pasują do siebie i są do siebie bardzo podobne. Ale wracamy już do samego Kakuzu i do jego klimatu. No nie mówcie mi, że nigdy nie mieliście ciar, gdy Kakuzu po prostu pojawiał się na ekranie, nie pokazując absolutnie żadnych emocji. Nawet jego relacja z Hidanem była oparta właśnie na tym, że widział on w nim zysk. Przecież on akceptował go jako partnera praktycznie tylko dlatego, że uznał, że na jego wierze i fanatyzmie można zarobić. Wiadomo, też dzięki temu, że jego wiara i fanatyzm zapewniały nieśmiertelność, bo bez tego, no, prawdopodobnie by go zabił. Cały czas w jego głowie są pieniądze i widać to na każdym kroku. No i jest to ta niespotykana konsekwencja prowadzenia postaci w Naruto, o czym będę jeszcze wielokrotnie wspominał, no bo nie jest to aż takie oczywiste w świecie Kishimoto. No i za to właśnie Kakuzu zasługuje na moje uznanie. Trzeba się cieszyć z takich postaci i co ważniejsze, trzeba je zauważać, bo sam przez długi czas nie dostrzegałem, jak dobrze Kakuzu jest napisany. Dopiero przy dokładniejszej analizie widać, że w Naruto jest to postać solidna i praktycznie całkowicie spójna od początku do końca, co szczerze mówiąc jest rzadkością. Tak jak już mówiłem, w świecie pisanym piórem Kishimoto. Ale żeby nie było już tak kolorowo, bo do tej pory jest. Niestety, mimo mojego zachwalania Kishimoto, co często się nie zdarza, jest też sporo rzeczy, które w historii Kakuzu zostały poprowadzone źle, no i tu wychodzi cały zmarnowany potencjał tej postaci. Spójrzmy teraz na gorszą stronę Kakuzu i to, jak został napisany tak naprawdę pod koniec, bo to jest najbardziej istotne. I to, jak bardzo został zmarnowany jego potencjał, o którym była mowa przez cały ten czas, zasługuje na pomstę do nieba. Bo mimo tego, jak świetną postacią jest Kakuzu, został on potraktowany w naprawdę tragiczny sposób. Pierwszy i najważniejszy problem to jego walka z Kakashim, a później ostatecznie walka z Naruto. W tym starciu bardzo wyraźnie widać, że Kakuzu jest w stanie dorównać Kakashiemu. Gdyby nie pomoc Chojiego i Ino, istnieje spora szansa, chociaż no w sumie oni tam dużo nie pomagali, istnieje spora szansa, że Kakashi sam by sobie z nim nie poradził. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że Kakashi mógłby użyć Kamui i Kakuzu, kiedy Kakashi używałby Kamui, nie miałby zbyt dużych szans, ale w tamtym momencie pamiętajmy, że było ono jeszcze dla niego ekstremalnie wyczerpujące, więc realnie Kakuzu miałby tutaj jakieś szanse. No ale wtedy pojawia się Naruto i
Wynik walki jest już właściwie przesądzony. Co gorsza, Kakuzu nie ma szans pokazać nawet ułamka swojego pełnego potencjału. Nie dostajemy dłuższej taktycznej walki, nie ma miejsca na rozwinięcie jego zdolności, kombinacji masek czy pełnego wykorzystania jego doświadczenia. Ja wiem, że kombinacje masek są tam obecne, ale jak można by było je dużo lepiej wykorzystać, albo jakie ciekawe jutsu można by było z nich zrobić? No, w tym przypadku limitem jest niebo. Kakuzu jednak zostaje potraktowany w tym momencie wyjątkowo niesprawiedliwie, a tak naprawdę jego wątek zostaje brutalnie ucięty przez Rasen Shurikena Naruto. Ta postać wcale nie musiała przecież wtedy umrzeć. Mógł stracić 4 serca, mógł zostać zmuszony do ucieczki, mógł jeszcze może wrócić w późniejszym etapie historii. Zamiast tego zostaje on uśmiercony i praktycznie znika z fabuły. I właśnie dlatego Kakuzu jest tak dobrym przykładem postaci o ogromnym potencjale, która została zmarnowana. No i nie przez to, co Kakuzu robił, albo jak został przez Kishimoto zapomniany, ale przez to, jak szybko i mało satysfakcjonująco zginął. Co sprawia, że Kakuzu jest w sumie jeszcze bardziej unikatowy, bo Kishimoto zmarnował go w nowy sposób, którego nie używa zbyt często. No jest to niestety śmierć smutna. Naruto używa swojego nowego jutsu, czyli jak już wspomniałem, Rasen Shurikena i oczywiście rozumiem intencje. Trzeba było pokazać, że Rasen Shuriken jest naprawdę potężny, że to przełomowa technika i że Naruto zrobił ogromny progres, ale problem polega na tym, że Kakuzu został sprowadzony wyłącznie do roli worka treningowego. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Kakuzu nie mógł za bardzo zostać zastąpiony jakąś inną postacią, która tym workiem dla Naruto mogłaby zostać, no bo można sobie wyobrazić sytuację, w której to Hidan zostaje tym workiem treningowym dla Naruto, ale po pierwsze, jego nieśmiertelność nie opiera się na takiej klasycznej wytrzymałości i byłaby dużo trudniejsza do skontrowania w prosty sposób, tym bardziej nowym Rasenganem. Po drugie, Hidan idealnie pasował do wątku Shikamaru, zemsta za Asumę, planowanie, taktyka, no i domknięcie całej tej historii, to wszystko się bardzo ładnie klei, więc no nie mógł to być po prostu Hidan. W tym duecie musiało paść na Kakuzu i samo to jeszcze nie byłoby problemem, gdyby nie sposób, w jaki to zrobiono, i to mnie boli najbardziej, bo Kakuzu, postać budowana jako zimna, przerażająca, niemal nieśmiertelna bestia z ogromnym doświadczeniem, zostaje pokonany Rasen Shurikenem bez żadnego godnego finału i żadnej efektownej walki, i to mnie właśnie boli najbardziej. Nie boli mnie sama śmierć, ale fakt, że została ona użyta jako test nowej zabawki Naruto, całkowicie ignorując i kończąc wątek Kakuzu. Przegrał on nie dlatego, że był słaby, a dlatego, że tak wynikało z fabuły, i to jest jedna z największych krzywd wyrządzonych tej postaci. Tak się jednak stało, no i mi pozostaje już tylko o tym opowiadać i to analizować, a wy możecie ewentualnie ze mną dyskutować na ten temat. Dla mnie to ewidentnie zmarnowany potencjał, ale jeśli ktoś uważa inaczej, nie zgadza się z tym, co dzisiaj powiedziałem, dajcie znać, co o tym myślicie. Akurat Kakuzu jest postacią, o której można i warto dyskutować, więc jak najbardziej do tego zachęcam. Tym sposobem i tymi 2 częściami wyczerpaliśmy już całą historię Kakuzu razem z teoriami oraz rozważaniami na temat tego, jak jego wątek mógł zostać lepiej poprowadzony. Wydaje mi się, że był to naprawdę ciekawy oraz bardzo wyczerpujący materiał. Jeśli chcielibyście jeszcze usłyszeć coś więcej na temat Kakuzu lub występuje tu jakieś rażące nieporozumienie, zamieniam się w słuch. Z tego miejsca czekam już na wasze wszystkie komentarze, dajcie znać, co o tym sądzicie, jak według was mogło to zostać lepiej poprowadzone, co myślicie o wątku Sakumo Hatake i czy faktycznie wydaje się on wam podobny do historii Kakuzu? Według mnie to podobieństwo jest naprawdę bardzo wyraźne i uderzające. No i w tym momencie ten film powoli dobiega końca. Zostawcie suba, lajka i komentarz. Wesprzyjcie kanał, jeśli chcecie dostawać filmy z wyprzedzeniem i zostać wymienieni na końcu każdego odcinka. Dziękuję za to, że oglądaliście ten film do samego końca. Dajcie też znać, jak podobał wam się taki dwuczęściowy format, bo jestem bardzo ciekaw odzewu na tego typu materiały. Jeśli macie jakieś przemyślenia, co można poprawić albo zmienić, ja ponownie zamieniam się w słuch. Z mojej strony to by było dziś na tyle. Cześć!